Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak spędziliśmy Sylwestra. Na Sylwestra wybraliśmy wyspę Koh Phangan. Nie wiem, czy słyszeliście, ale generalnie na Koh Phangan bardzo często organizują full moon parties. Są to bardzo duże imprezy na plaży Hadrin. Na tę imprezę przyjeżdżają ludzie z całego świata, dlatego też postanowiliśmy tam spędzić Sylwestra. Powiem Wam, że w dniu Sylwestra podchodziłam bardzo sceptycznie do tego. Nie wiem, niezbyt dobrze się czułam i troszkę się bałam, jak to wszystko będzie wyglądać, ale myślę, że była to jedna z najlepszych decyzji, jaką podjęliśmy. Koło 10 wieczorem poszliśmy na główną ulicę Tongsala i tam próbowaliśmy złapać te lokalne taksówki, te pick-upy z ławeczkami na tyle. I powiem Wam, że to było tak trudne, ponieważ było masa ludzi. I generalnie już straciliśmy nadzieję, że uda nam się tam dojechać. W ostateczności jakiś pan się zatrzymał i nas wziął z innymi ludźmi. I co się okazało? Jechaliśmy mega szybko. I okazało się, że pan nas wysadził pod Utopią. Czyli przy takim miejscu, gdzie jest impreza sylwestrowa, ale to nie było totalnie Hadrin, czyli tam, gdzie są te full moon parties. No i pan powiedział, że mamy wysiąść, a my tak, no ale to nie jest tam, gdzie my chcieliśmy jechać. On powiedział, że to jest właśnie to jest to, idźcie, to jest impreza fajna. Mówimy, no nie, to nie jest to miejsce. Więc troszkę zaczęliśmy tam dyskutować z tym panem, były też inne osoby, które jakby wspierały nas w tej dyskusji. No i w końcu pan podjechał w inne miejsce i nas przerzucił do innego pick-upu. I ten drugi pick-up już nas wziął na to właściwe miejsce. Myślę, że tak około 1,5 kilometra od tego Hadrin wysiedliśmy już z tego pick-upa, ponieważ był taki korek, że szybciej byłoby nam dojść po prostu na nogach. Była masa ludzi. Powiem Wam, że jak tam szłam, mówię, Jezus, ja chcę już wracać do domu. Ale potem jak już zaczęło to wszystko, jak już zaczęły się fajerwerki i Badek skończył już dronować, to już była naprawdę super impreza i tak naprawdę imprezowaliśmy chyba do 5 albo do 6 rano. Cały czas sprzedawali tam takie wiadereczka z alkoholem. Ja się oczywiście bałam na początku, że mówię, kurczę, my na pewno na tej imprezie nic nie będziemy pić, ale fajne było to, że w tych wiadereczkach, sprzedawali te wiadereczka, w tych wiadereczkach były alkohole zamknięte, więc przy nas otwierali je, normalnie wlewali, więc się czułam bezpiecznie. No i co, imprezowaliśmy bardzo dużo, zobaczcie ujęcia z naszej imprezy. No i następnie wróciliśmy dokładnie tym samym transportem, czyli znowu zapaliśmy pick-upa. W jedną stronę taki pick-up kosztował nas 200 batów za osobę, w drodze powrotnej kosztował on 300 batów za osobę, więc nie jakoś bardzo dużo. Ale naprawdę, jeżeli będziecie mieć okazję przyjechać tutaj do Koh Phangan, polecam jak najbardziej iść na full moon party, polecam wybrać to miejsce na New Year's Eve. Na naszej imprezie myślę, że było około 30 000 ludzi, więc naprawdę grubo, wszyscy młodzi, piękni, weseli. Naprawdę uwierzcie mi, że co chwilę ktoś do nas przychodził, co chwilę ktoś chciał się z nami bawić, co chwilę ktoś się chciał witać, więc naprawdę bardzo pozytywny nastrój tam panował. Czułam się bezpiecznie, naprawdę nie było tam żadnej agresji, wszyscy mili, wszyscy szczęśliwi, więc polecam bardzo z całego serca. A teraz łapcie ujęcia z naszej imprezy. 3, 2, 1. Trzymaliśmy się akurat na tą jedną noc w hotelu, ciężko nawet chyba nazwać hotelem, ale powiedzmy, że to jest hotel, nazywało się Mesto i generalnie jest to prowadzone przez takich artystów. No i teoretycznie nie przeszkadzało mi to, że jest to takie inne miejsce, ale najgorsze w tym wszystkim było to, że naprawdę mieliśmy bardzo ładny ten pokój, ale był według mnie niezbyt czysty. Widziałam, słuchajcie, jakieś plamy na pościeli, na ręcznikach. Możliwe, że po prostu było niedoprane dobrze. Możliwe, że nie wiem, trzeba to po prostu jakimś wybielaczem wyprać czy coś, albo po prostu niską temperaturę użyli, ale ja nie czułam się komfortowo. I dodatkowo mieliśmy pokój
z tego pokoju było takie patio i potem z patio przechodziło się na balkon. Ale generalnie te drzwi do patio były takie balkonowe i się nie zamykały. I tak samo z patio były drzwi do kolejnego pokoju, też takie balkonowe, które też się nie zamykały. I tak samo można było spokojnie przejść przez balkon do naszego balkonu. I bardzo czułam się niekomfortowo w tym hotelu, więc nie polecam, ponieważ w każdej chwili mógł ktokolwiek wejść. Jeszcze tym bardziej, że na dole była impreza noworoczna, więc w ogóle już pełno obcych ludzi, a wiecie, my mamy naprawdę kupę tego sprzętu i naprawdę bardzo drogiego, bardzo się baliśmy o nasz sprzęt, wszystko pospinaliśmy, oczywiście zostawiliśmy kamerkę, no ale wiecie jak to jest, no nawet przez to, że tak naprawdę jechaliśmy na ten Hadrin, myślę, że dobre 20-30 minut, no to nie bylibyśmy w stanie szybko zareagować i nie wiem, wiecie, wrócić szybko do hotelu, więc nie polecam generalnie hotelu. Uważam, że to był jeden z najgorszych hoteli, jakie mieliśmy. Niezbyt mi się też podobał tam zapach w tym pokoju, więc nie polecam, absolutnie nie polecam tego miejsca. Ale za to bardzo, bardzo Wam polecam północ wyspy, Chalakun. Naprawdę genialne, przepiękne miejsce. Ja się tam naprawdę mega dobrze czułam. Byłam zrelaksowana, naprawdę czułam taki spokój tam. My naprawdę bardzo mało zwiedzaliśmy na tej północy. Słuchajcie, praktycznie cały czas tylko siedzieliśmy na plażach, graliśmy w siatkówkę, chillowaliśmy, jedliśmy, piliśmy drinki i tyle. Mega Wam polecam. Najlepszą restaurację uważam w Tajlandii. Przynajmniej do tej pory, co spróbowałam. Nazywa się Leo. Musiałam sprawdzić, czy jakiś kokos na mnie nie spada, bo tego się najbardziej boję. I słuchajcie, jeżeli będziecie kiedykolwiek w Tajlandii i będziecie na Koh Phangan, to koniecznie pojedźcie do Leo. Najlepsze tajskie jedzenie, jakie jedliśmy. I mega polecamy Wam też Mandalay Hotel. Naprawdę świetny, świetna obsługa, piękny widok na morze z naszego pokoju. Koniecznie weźcie sobie Sea View Apartment. Naprawdę świetny. Jedyny taki minusik jest taki, że przez to, że jest dosłownie przy samym morzu, to strasznie szybko chce się iść spać, więc to jest taki szumiś, który po prostu działał na nas non-stop, czyli po prostu wchodziliśmy do pokoju i pierwsze co mieliśmy ochotę zrobić, to po prostu się położyć i zasnąć. Koh Phangan, wyspa naprawdę kontrastów. Z jednej strony mega spokojnie, na samej północy, nic się raczej tam nie dzieje, a z drugiej strony na południu znowu grube imprezy. Mi się na przykład południe niezbyt podobało, ale impreza sama sobie była sztos. Dzisiaj odcinek bardzo, bardzo krótki, ale chciałam Wam opowiedzieć troszkę o naszym Sylwestrze, zanim już wszyscy zapomną, że był nowy rok. Obiecuję, że następny będzie troszkę dłuższy.